No cześć padpadziaki. W sobotę mieliśmy okazję odgrywać playtesty Wild Raid, czyli nowej gry od Moonshot Games, byłych pracowników, a wręcz weteranów Blizzarda. Jest to ciekawy competitive shooter o bardzo kolorowej szacie graficznej, której styl zapewne nie bez przypadku kojarzy się z Overwatchem. Jest to ciekawy mix Extraction z Battle Royale, ale o co w niej chodzi? W meczu bierze udział 5 czteroosobowych ekip. Każda ma własny statek, którym podróżuje po mapie, zbiera zapasy, a także musi go naprawiać, gdy otrzymali obrażenia. A o to jest dość prosto. Oczywiście statek można ulepszać dzięki napotkanemu lutowi, ale też musimy pilnować temperatury jedzenia, gasić pożary i odpierać ewentualny abordaż. Podczas meczu mamy dwie możliwe drogi do sukcesu. Albo zniszczyć statki naszych przeciwników, albo przejąć artefakt i przeskoczyć z nim przez kosmiczną bramę, tytułowe Wild Raid. Oczywiście wszystkie ekipy chcą to osiągnąć, więc walka jest dosyć zacięta. I tak, na początku byliśmy typowymi macho. Po co nam tutorial? Lecimy! I tak, dostaliśmy taki łomot, że aż tam mentalne szyby poszły. Więc szybciutko rzuciliśmy się na trening przeciwko AI, gdzie było nieco prościej, by finalnie przejść ten samouczek. Okazało się to bardzo potrzebne, ponieważ gra ma tyle funkcji, że na początku trudno było się połapać, co jest do czego. Owszem, na ekranie pojawiają się podpowiedzi, ale podczas walki trudno się na nich skupić. W samouczku uczymy się wszystkiego. Sterowanie statkiem. Tu musimy się nieco wprawić, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt rozmiary naszej jednostki podczas manewrów blisko innych obiektów. Ciekawym aspektem jest fakt, że statek automatycznie się nie zatrzyma w miejscu po odejściu od sterów, więc jeżeli zostawicie włączony ciąg, to ciągle będzie lecieć wedle zdanych ustawień. Pamiętajcie, by zaciągnąć ręczny. Poruszanie się samą postacią też jest interesująco rozwiązane. Owszem, mamy klasyczne chodzenie przód, tył i na boki, ale oprócz tego mamy też jetpack i grappling hooka, mającego 2 ładunki, więc używajmy go z głową. Kojarzy mi się przez to nieco ze Story About My Uncle, gdzie również mieliśmy ograniczoną ilość strzałów, przynajmniej dopóki nie stanęliśmy na ziemi. Tu jest nieco gorzej, ponieważ musimy go ładować razem z resztą amunicji ze specjalnych skrzynek. Sam grappling hook to jest mechanika, którą możemy spotkać w innych grach, takich jak Doom Eternal czy Assassin's Creed Syndicate. Zawsze jest przyjemnym dodatkiem. Żeby nie było, napotkaliśmy też kilka trudności. Pierwszą jest potrzeba zgranej i dobrze skomunikowanej ekipy. Jest w niej tylko 4 graczy, a zadań i obowiązków o wiele więcej. Ktoś musi sterować statkiem, ktoś musi obsługiwać działa, zbierać lód, obserwować przeciwników, skupiać na potencjalnych miejscach do złupienia, przeprowadzać naprawy, a także dbać o temperaturę rdzenia statku. A akcja jest naprawdę szybka. To się wydaje błahe, ale bez odpowiedniego zgrania cała drużyna może pogrążyć się w chaosie i dostać oklep. Tak jak my. Dodatkowo w testach nie istniał balans, ponieważ my, jako świeżaki, już w pierwszym meczu trafiliśmy na, powiedzmy, tych weteranów z tym 2-dniowym pewnie stażem, co widać było po ich zdobyczach z Battle Passa. Okej, wiem, to są testy, pewnie było mało osób, ale takiego łupnia to dawno nie dostaliśmy. Wspomniałem o Battle Passie. Nie wiemy jeszcze, w jaki sposób twórcy podejdą do tego aspektu, ale widok kilku ścieżek do wyboru na start nieco przeraża. Każda pozwoli oczywiście odblokować nowe skórki, wlepki czy nawet bronie, ale aktualnie ciężko jest powiedzieć, czy będą one płatne, czy nie. Miejmy nadzieję, że nie będzie to agresywną metodą wyciągania hajsu z naszych portfeli. Nie obeszło się też bez problemów wieku testowego. Pojawiały się bugi i przycinki, które wymagały nawet zresetowania gry. To na szczęście występowało w menu wyboru, a nie podczas meczu. Zwróćcie też uwagę na wasze niki. Nie powiem, cały czas widzieć na ekranie linijkę tekstu nie jest komfortowe, dlatego lekko rozprasza uwagę, a ta w tej grze jest na wagę złota. Tak więc Wild Raid zdaje się mieć ogromny potencjał. Chociaż sam nie jestem wielkim fanem competitive, to zabawa była przednia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po oficjalnej premierze, ale kto wie, może takie wspólne padpadowe granie będzie nam wpadać częściej?
A co wy myślicie o testach Wild Grade? Mieliście okazję zagrać? Oglądaliście coś w internecie? Podzielcie się wrażeniami. Pamiętajcie też o naszym Discordzie i naszych socjalach. Do zobaczenia. Yo!